Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poprzyglądamy się, od czego zacząć. Przekaz dla Ciebie. I tutaj tematyka ta, co czujesz, od czego zacząć. Tam, gdzie czujesz, że coś utknęło, jest jakiś problem, to może tego dotyczyć. Więc tutaj już poczuj, jaką informację, w jakim obszarze mają dla Ciebie przynieść. Przed Tobą 3 wybory. To jest pierwszy wybór, są podwójne, drugi i trzeci. Poczuj to, co Cię przyciąga. Jak masz z tym problem, to pamiętaj, zawsze możesz zatrzymać film, zamknąć sobie oczy, wziąć głębokie wdechy i wydechy i później wybrać tę grupę, która Cię przyciąga. Jest to czytanie ogólne, bezterminowe, więc pamiętaj, aby brać tylko to, co jest dla Ciebie ważne, co stanowi jakąś wskazówkę. Wybierać to, co po prostu czujesz, że jest dla Ciebie na ten moment. Przechodzimy do wyboru pierwszego. Zaczniemy sobie od wyboru pierwszego. To odkładam. Dzisiaj dla Was wybrałam 2 karty na początku. Tak jakoś przyszło, że tak właśnie jest to ważne. I dla wyboru pierwszego, od czego zacząć? Tutaj od takiej bardzo ważnej decyzji, która już może od dawna jest. A może gdzieś przyszła jakaś informacja do Ciebie, albo tak już od dawna Cię pcha do tego, aby coś zadziałać, że czas zostawić to, co było. Że zacząć od zostawienia pewnych obrazów, myśli, przekonań, które gdzieś tam są, czasem nie wiadomo, gdzie to źródło, kiedy to powstało. Mogą to być wszystkiego rodzaju bóle, z przeszłości, rozpamiętywanie czegoś, ale też takie widzenie siebie w takim negatywnym obrazie odnośnie jakiejś sytuacji, czyli nie dam rady tego zrobić, prawda? Nie ma takich możliwości, ja już kiedyś próbowałem. Jakby to mocno mi się pokazuje, że jest stworzony pewien obraz, który jest przyjmowany za prawdę na temat czegoś niemożliwego w Twoim życiu. I to jest coś, co absolutnie nie jest zgodne z prawdą i jest to sposób myślenia. I czas podjąć decyzję, że to zostawiasz, że idziesz nową drogą. Czas już zostawić. Czy to wydarzenia, które miały miejsce dawno temu, Cię zraniły i stworzyły pewien wzorzec myślowy, czy wzorzec myślowy, który powstał i nie wiesz kiedy nawet, bo może być nawet z dzieciństwa. Przyjrzyj się temu i pozwól temu odpłynąć. Nie trzymaj się kurczowo miejsca, sytuacji. Trzeba ruszyć z miejsca i tutaj właśnie mówi, podejmij jakiekolwiek działanie, cokolwiek nawet zupełnie oderwanego, by się wydawało od rzeczywistości, od Twojej sytuacji, ale zrób coś, co zabierze Cię z tego miejsca, z tego sposobu myślenia. Jakakolwiek, słuchajcie, aktywność, jakiekolwiek działanie. Dobrze. To co tutaj jeszcze? Cały czas, słuchajcie, pokazują mi się tutaj aktywności, że trzeba wykazać się tutaj działaniem. Zobaczysz to wszystko, gdy podejmiesz jakiekolwiek działanie mi przychodzi, to byle się zabrać z tego miejsca, z tego odczucia, z tego myślenia. Nawet jeżeli masz jakiś cel i marzenie i wydaje Ci się, że jest niemożliwe do spełnienia, to tutaj jest taka podpowiedź, jakby nie musisz iść od razu do tego celu i marzenia, tylko zrób coś, co by Ci sprawiło radość, co Cię rozgrzeje, tak rozświetli od środka, co da Ci takie pozytywne spojrzenie, pozytywne odczucie. I też mówi, pobądź ze sobą, ale w takim właśnie zobacz też, ile rzeczy zrobiłaś już w swoim życiu, wiesz, że to się samo nie wydarzyło i
Może być tak, że nawet temu umniejszasz, że aż to nie było takie trudne i tak dalej. No nie do końca, prawda? Masz w sobie dużą kreatywność, działanie. A cały czas mi tutaj mówi, zabierz siebie z tego sposobu myślenia, z tego patrzenia, z tego takiego zastoju w myśli, w poglądzie. Dobrze, no to kartę radę, jak tu się najlepiej pokazuje w działaniu, ale jak się tutaj zabrać jeszcze. Zobacz na ludzi wokół siebie. Jeżeli ich masz, to spędź z nimi czas w sposób radosny. Jeśli nie masz takich ludzi, to poszukaj miejsca, gdzie ludzie spędzają czas. Może to będzie jakiś wyjazd, jakiś warsztat, ale tam, gdzie nie pracuje się nad rozwojem i samorozwojem, o takim warsztacie mówię, tylko tam, gdzie będzie radość. I jeżeli już jakiego rodzaju warsztat, to nie bardzo mocno przeciągający, taki psychologiczny, tylko taki może być taneczny, z muzyką, z dźwiękiem, prawda? Ale spotkaj się z ludźmi, po prostu zabaw się, bo tutaj trzeba się przerzucić w inne miejsce. Można nawet samodzielnie zorganizować jakieś spotkanie, ale nie w sensie posiadówka i rozpamiętujemy, co nam się nie udało, albo tego typu rzeczy, tylko to ma być taka radość, taka zabawa, takie pójście w jakieś fajne miejsce. Dobrze, i co jeszcze dla Was? I zobacz na to, co już posiadasz w swoim życiu, na to, co osiągnęłaś, co zrobiłaś. Nakarm się tym, tak mi mówi, nakarm się tym, bo naprawdę tego jest dużo. Zacznij od bardzo prostych rzeczy. Pamiętaj, że to zrobienie to nie musi być nagroda Nobla. To, że potrafisz coś ugotować, zjeść, zadbać o siebie, doradzić coś komuś lub sobie, wykonać jakiś remont, albo nawet zorganizować ekipę remontową. To są wszystko rzeczy, które Ty potrafisz i Ty działasz. I mówi tak, zadbaj o siebie, poprzyglądaj się temu też, w jaki sposób to wszystko w Twoim życiu funkcjonuje i tutaj poprzyglądaj się temu z taką radością, ale ciszą w sercu. Popatrz naprawdę tak obiektywnie. Nie możesz tego zrobić w chaosie, oglądając media społecznościowe. Nie, to jest taki czas dla siebie, kiedy siadam z tym pytaniem i widzę, otwieram się na to, tak? Raz, drugi, trzeci, piąty. Ale przede wszystkim mówi, zmień coś, zadziałaj, zupełnie na innych torach, a zobaczysz później, że to wprowadzi Cię w nowe sytuacje, te, o których myślisz, że są niemożliwe do spełnienia. Jest to czytanie ogólne, więc moi drodzy, bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje, a ja życzę wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru drugiego. Miałam powiedzieć do trzeciego. Przechodzimy do wyboru drugiego. I co tutaj? Jaki przekaz? Od czego zacząć? I tutaj mi mówi, żeby chodzi o takie oczyszczenie, że tak jest takie przeciążenie, taki rodzaj przeciążenia i wydaje się, że czasem pustki, ograniczenia, niemożliwości, potrzeby kontroli sporej, że nawet nie ma się siły spoglądać tam, gdzie się powinno zobaczyć, bo aby zauważyć i zmienić i zacząć od czegoś, to trzeba byłoby zauważyć, ale tutaj takie czuję mocne, że tu będzie problem z tym zauważeniem, więc zobaczmy, co tu karty mówią dalej, bo tu jest dużo takiego obciążenia i często jak to obciążenie jest od jakiegoś czasu, to ono się asymiluje, tak? Wiemy, że jest ciężko, ale jakoś to jeszcze jest, tak? A tutaj od czegoś trzeba zacząć, żeby te zmiany wchodziły. No to, o, proszę bardzo, sama karta wyskoczyła. Tutaj ta się wychyla, więc idzie. Tak. Bo tutaj czas już, powiedziałabym, pomedytuj.
I teraz, jeżeli Cię to słowo drażni, nie wyobrażasz sobie na ten moment, że jesteś w stanie usiąść, zamknąć oczy i skupić się na swoim oddechu nawet 5 minut, to postaraj się wychodzić na nawet bardzo krótkie spacery, w których jesteś skupiona tylko na otaczającej Cię przyrodzie. Wybierz takie miejsce, nie hałas miejski, nie tam, gdzie jest ruch uliczny, ale tam, gdzie jest kilka drzew. Nawet się pod nimi zatrzymaj, oddychaj i patrz. I nie chodzi tutaj o zmuszanie się, ale wszystko jest w Twoim wnętrzu i z tego punktu ma wyjść. Bo tutaj chodzi o wzmocnienie własnych granic, o zauważenie, gdzie jest stop, gdzie ja już mówię nie, to mnie nie biorę już na siebie więcej obciążeń. Wprost przeciwnie, oddaję nie moje obciążenia. I od tego trzeba zacząć właśnie, no tu przychodzi mi cały czas od tego takiego wyciszenia, od takiego postarania się nawet w ciągu dnia zamknąć oczy, parę wdechów i oddechów, ze świadomością, że się jest tu i teraz. I następna rzecz to popatrz, czemu poświęcasz uwagę. Że jak przychodzą jakieś możliwości, sposoby, propozycje, to po prostu nie zauważasz tego. Cały czas patrzysz w inną stronę, więc jak tutaj mówi, gdy się zatrzymasz, to zobaczysz, że świat oferuje Ci pewne rzeczy, że od Ciebie zależy, czy spróbujesz, gdzie skierujesz swoją uwagę. Więc tutaj zacznij kierować uwagę w inne miejsca niż do tej pory. Nawet jak czujesz rozdrażnienie. Tak mi tutaj mówi, moi drodzy. Czystej talii jeszcze coś dla Was. Tak. No to co tutaj chcę? Tak, nie kolekcjonuj, że tego się nie da, że jest trudno. Tylko zwracaj uwagę właśnie na te główne myśli, które Ci przychodzą. Jakie one są? Czy one wzmacniają Twój trud? Jeżeli wzmacniają Twój trud, to zauważ je i właśnie przechodź do tych oddechów, przechodź tutaj do tej nowej sytuacji, bo będzie Cię chciało zatrzymywać w tym, co jesteś, bo to obciążenie jest długie. U pewnych osób może być od dłuższego czasu, nawet pewnych rzeczy możesz nie zauważać, a tutaj mówi, naprawdę wszystko jest w Twoim wnętrzu i wiem, że może to na początku nie być takie proste, ale jak się pokazało, od czego zacząć, to właśnie zacznij od tych oddechów, tak? Od tego wyjścia, od zamknięcia nawet oczu w jakimś trudnej sytuacji i spokojny wdech i wydech. Poszukaj sobie jakichś informacji w internecie na temat oddychania, na temat uspokajania oddechem, wyciszania się, bo jest tutaj to potrzebne, tak? Dobrze. I wtedy właśnie zobaczysz naprawdę, co Ci jest w życiu potrzebne, tak? Bo tutaj jest taka potrzeba zauważenia, gdzie Ty w ogóle jesteś? Z czego Ty w ogóle korzystasz? Co Ci jest potrzebne? Bo tu jest takie cały czas potrzeba rozświetlenia tego Twojego życia, tych Twoich potrzeb. Cały czas czuję tych Twoich potrzeb. Dobrze, to jest też z tej talii. Ta karta. I teraz właśnie potrzeba takiego wyciszenia się, potrzeba natury, potrzeba spokoju, więc gdyby zacznij od tej natury i zacznij być sprawiedliwa w swoim życiu, sprawiedliwa też dla siebie. Zobacz i to naprawdę wyjdzie z Twojego serca, te myśli, które się będą pojawiać, będziesz im się przyglądać, to one Ci będą też kierować i zobacz, co Ci się opłaca w takim sensie dla Twojego dobrostanu. A zrobisz to, gdy właśnie wyciszysz się, gdy pozwolisz sobie być w naturze. Zaczną przychodzić do Ciebie wtedy odpowiedzi, których na ten moment nie jesteś w stanie wymyślić, bo to nie będzie wymyślone sercem, tylko przyjdzie, nie będzie wymyślone głową, tylko przyjdzie z Twojego wnętrza, z Twojego serca. Nagle zaczniesz obserwować inaczej, widzieć inaczej. I tutaj bądź uczciwa wobec siebie, bądź sprawiedliwa dla siebie. Jak kładziesz na tej szali sprawiedliwości, to zobacz, ile dajesz, jaki masz z tego zysk i co już czas zostawić.
a co czas już dodać tutaj dla siebie. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą współgra, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. A my przejdziemy do wyboru trzeciego. Dobrze, wybór trzeci. Od czego zacząć? Zacząć od pozwolenia na to, aby to, co się sypie, się sypało. Aby to, co przychodzi z zewnątrz, taka akceptacja i pozwól, żeby to się zadziało. Pozwól sobie to zobaczyć, bo tutaj mogą różne lęki przychodzić, które są podszeptami jakichś schematów działań, ponieważ nie chcesz przyglądać się pewnym sytuacjom. A tu przychodzi po prostu zmiana i tu jest takie, bądź spokojna w tej zmianie, na tyle, ile oczywiście się da. Zaakceptuj, że jest to naturalny proces w życiu i on się musiał wydarzyć. On się musiał wydarzyć, bo Twoja droga życiowa szłaby dużo wolniej albo byłoby więcej utrudnień. Jakkolwiek teraz Ci się wydaje, że coś może być trudne, to byłoby trudniej. Takie tu czuję ten przekaz. Byłoby po prostu, może dłużej nawet by się coś ciągnęło. No w każdym razie, to co tam nie do końca wychodzi, potrzebna jest na to akceptacja. Ja wiem, że to trudne słowo w takiej sytuacji, no ale taki jest przekaz. Dobrze, to co tu jeszcze do Was idzie? Naprawdę idą fajne zmiany. Więc idą fajne zmiany. Pozwól sobie, aby to, co się dzieje, się zadziewało. Daj takie pozwolenie, żeby wszechświat wskazywał Ci drogę. Bo i pojawią się pieniądze, i pojawią się nowe możliwości, ale tutaj przy tej akceptacji to jest. Nie wymyślisz tego na głowę, to po prostu się dzieje w energii po coś, aby następowały, przychodziły do Ciebie nowe możliwości. Więc tu Ci podpowiada, aby właśnie zaakceptować, że tak jest, aby popatrzeć na to, co przyjdzie i otworzyć przede wszystkim na to oczy i serce, tak, żeby to widzieć. Dobra, to co tu jeszcze? Tak mi mówi, że po prostu zbierzesz wszystkie swoje umiejętności, pójdziesz wykonywać coś nowego, fajnego, co Ci przyniesie pieniądze. Więc tu jest też taka wskazówka, akceptacja tego, co się dzieje. Jesteś przy sobie i zacznij przyglądać się, brać swoje umiejętności w swoje ręce i szukać wykorzystania ich, tak? W odpowiedni dla siebie sposób. Dobra, jaka tutaj karta rada dla Was? A ta mi się tutaj wysłała. I tak fajnie mówi, zachowaj spokój w całej sytuacji, którą masz. Tutaj trzeba się zatrzymać, trzeba być blisko siebie i tutaj mówi, zadbaj o rutynę dnia, o swoje posiłki, o odpoczynek, o moment takiej ciszy i spokoju dla siebie i to ma być bardzo przemyślane. To nie może być chaotyczne, to nie może być jutro, pojutrze, tylko tak teraz ja dbam o pewien porządek w tej sytuacji, która jest i wtedy zacznie się dużo rzeczy uspokajać i zaczną przychodzić nowe pomysły, nowe informacje, zaczniesz widzieć, myśleć inaczej. Więc tutaj są bardzo fajne rzeczy. Jeszcze czuję, że jedna karta jest tu dla Was potrzebna. Ta karta. Tak, jesteś kreatorem swojego życia. Nie zapominaj, że masz wszystko. Jesteś we wszystko wyposażona. Zrobisz i wykreujesz wszystko, co będziesz chcieć. Tylko nie bez przyczyny przyszło to teraz, w tym momencie, tutaj. Gdy zadbasz o swoją rutynę dnia, gdy pozwolisz, żeby zadziewało się, gdy zaczniesz przyglądać się swoim talentom, wykreujesz, tutaj przyjdą fantastyczne do Ciebie pomysły, wykreujesz dużo fantastycznych rzeczy, masz w sobie bardzo dużą moc, dużo umiejętności
Więc jeżeli to z Tobą współgra, bierz tylko to, co czujesz, że jest dla Ciebie na ten moment ważne. A ja życzę Ci wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie.